Szanowni Państwo, w tym materiale opowiem o Pocket Max Electric, czyli małym wkrętaku VDE od Wicha. Pokażę też, jak to rozwiązanie ma się do innych podobnych, takich jak Wicha LiftUp oraz Zwera Craftform VDE. Na początek kilka słów o samym Pocket Maxie. Przede wszystkim gniazdo, jest ono kompatybilne z bitami VDE Wicha, a zatem nie użyjemy w nim typowych bitów o chwyście sześciokątnym 6,35 mm. Gniazdo nie ma żadnej blokady, jedynie w środku znajduje się gumowa uszczelka, która blokuje końcówkę wkrętaka i zapobiega jej wypadaniu. Z drugiej strony mamy żółtą pokrywkę, do której przymocowany jest magazynek z bitami VDE. Magazynek trzyma się w rękojeści dzięki magnesom. Jeden umocowany jest na trzpieniu w środku magazynku, a drugi wewnątrz rękojeści. W magazynku mieszczą się 4 tzw. VDE Slim Bits. Mamy grot płaski, PH1, PH2 oraz specyficzną końcówkę SLPZ2. Wyciąganie bitów z magazynku jest mało wygodne. Najlepiej chwytać go blisko gniazda, a nie za sam grot. Wtedy łatwiej go wysunąć. Również mocowanie bitu w gnieździe wygodne nie jest. Bit nie może być ustawiony dowolnie, ponieważ ma sześciokątny chwyt. Powinien być zorientowany tak, aby boczne płaszczyzny na chwycie były równoległe do spłaszczeń na rękojeści. Oczywiście te charakterystyczne i znane z innych wkrętaków spłaszczenia ograniczają turlanie się wkrętaka po pochylonej powierzchni, a także mogą pomóc przy pokręcaniu. Część żółta rękojeści wykonana jest z twardego tworzywa, podczas gdy czerwona część, którą trzymamy w ręku, jest wykonana z tworzywa gumowego. Rękojeść ma długość 12 cm, a z założonym bitem cały wkrętak ma 17 cm długości. Rękojeść ma średnicę około 3,5 cm, a wkrętak jest stosunkowo lekki, waży 127 g. Końcówki Wicha Slim Bits VDE mają 7,5 cm długości, z czego około 4,5 cm stanowi przewężona część robocza. Co ważne, izolacja nie wystaje poza obrys bitu, zatem końcówki mają grubość nie przekraczające grubości grotu i bez problemu można używać je w tzw. tunelach. Na izolacji części roboczej bitu mamy nadrukowane na biało typ i rozmiar grotu oraz maksymalny moment, do którego dostosowana jest dana końcówka. Wicha w swojej ofercie ma już wkrętak z magazynkiem, to tzw. LiftUp. Dla mnie jednak jego wadą jest dosyć spory rozmiar. Sama rękojeść jest 2 cm dłuższa od Pocket Maxa, a przede wszystkim jest grubsza i ma 4 cm średnicy. Ponadto uchwyt ten wyposażony jest w mocowanie Click Fix wysunięte poza rękojeść. To wydłuża cały wkrętak o kolejne 5 cm. Sam magazynek otwiera się mechanicznie po wciśnięciu 2 bocznych przycisków na końcu rękojeści. W środku znajduje się 6 końcówek Slim Bits. Wicha ma w swojej ofercie kilka wariantów tego wkrętaka z różnymi kompletami bitów. Po otwarciu magazynku bity rozchylają się na zewnątrz, dzięki temu łatwo można wysunąć interesującą nas końcówkę. Magazynek zamykamy, dociskając go od góry. Jak wspomniałem, ten wkrętak ma blokadę mechaniczną Click Fix. Po wsunięciu końcówki w uchwyt należy przesunąć kołnierz ku górze, aby zablokować bit. Z kolei, aby go wyciągnąć, należy zwolnić blokadę, przesuwając kołnierz w dół. Oczywiście oba prezentowane teraz wkrętaki korzystają z tych samych końcówek Slim Bits. Dla mnie jednak bezpośrednim konkurentem wkrętaka Pocket Max są wkrętaki Craftform VDE od Wery. W tym przypadku mamy do czynienia z ciut krótszą rękojeścią, odsuwanym kołnierzem, który odpowiedzialny jest za blokowanie bitu. Same bity są znacznie dłuższa i grubsza jest też część wchodząca w rękojeść. Nie ma tutaj wątpliwości, że końcówek między tymi dwoma wkrętakami nie użyjemy zamiennie. Chociaż rękojeść Wery jest krótsza, to cały wkrętak z zamocowanym bitem jest już dłuższy. Warto zauważyć, że bity Wery mają przewężoną część roboczą na długości ostatnich 4,5 cm. Także w tym fragmencie grubości końcówek Wery i Wichy są podobne. Jeśli miałbym oceniać ergonomię i komfort trzymania w dłoni, to zdecydowanie Pocket Max jest dla mnie lepszym rozwiązaniem od LiftUp.
chociaż to może być kwestia gustu. Jednak Wera moim zdaniem pod tym względem przewyższa oba produkty Wicha. Specyficzne wyprofilowanie jest znakiem rozpoznawczym wkrętaków Wery. Trzeba dodać, że w tym przypadku dwukomponentowa jest także część rękojeści, którą trzymamy w dłoni. Podsumowując, Wicha Pocket Max Electric jest chyba najlepszym rozwiązaniem, gdy potrzebujemy wkrętaka najwygodniejszego do przenoszenia. Mały rozmiar, wygodny uchwyt i magazynek w rękojeści to są zdecydowanie jego mocne strony. I dla mnie znaczna poprawa względem lifta. Niemniej wciąż pod względem wygody pracy, mojej subiektywnej ocenie, troszkę brakuje do rozwiązań Wery.